Potrzebny jest więc człowiek wiarygodny, niezależny. On naprawdę jest niezależny, nie należał i nie należy do żadnej partii, w żadnych gremiach partyjnych nie funkcjonował. To chyba jest dla wszystkich jasne, że Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest jeden. Jest nim Karol Nawrocki. Cześć, witam Was. Jak wiecie, nieuchronnie zbliżają się wybory. Jeszcze trochę i będzie cisza wyborcza. Nie będę mógł tutaj pojechać ciutkę po kandydatach czy kandydacie, tym głównym do fotela prezydenckiego. Także pozwólcie, że dzisiaj jeszcze poświęcę dzisiejszy materiał naszemu Karolkowi, człowiekowi o złotym sercu. Ale zanim przejdę do tych całych konkretów, szybciutko, Ela Kali, bardzo Ci dziękuję za wpłatę na kawkę. Także piję kawkę dzięki Tobie. Dziękuję jeszcze raz bardzo Ci za wpłatę. Moi drodzy, nasz Karolek, człowiek o złotym sercu, który tak bezinteresownie pomaga, chociaż to o tym tylko taki wstęp, to od razu mówię, bo temat będzie zupełnie inny, ale oczywiście powiązany z naszym Karolem. Otóż tylko tak dla ciekawości, dla uzupełnienia tych poprzednich materiałów, które robiłem, nasz Karolek o złotym sercu, który bezinteresownie pomaga biednym przed bezdomnością. Zresztą, co ja tu będę dużo mówił, już sporo powiedziałem, ale wyobraźcie sobie, że wyszło teraz na jaw, że nasz Karolek pożyczył schorowanemu seniorowi 12 000 złotych na skromne 20% rocznie. Musicie przyznać, że ma gest. Nasz Karol zarzekał się, że pomagał, a zaproponował lichwiarską umowę i przejęcie mieszkania. To jest taka, powiem Wam, swoista, wyjątkowa lekcja pana Karola o bezinteresowności. Bo nie dość, że Nawrocki nie zapłacił panu Jerzemu 120 000 złotych za mieszkanie, to jeszcze te drobne kwoty, które mu przekazywał, były lichwiarskimi pożyczkami na 20%. Takiego pisowcy chcą mieć prezydenta. Ale tak powiedziałem, nie o tym, bo temat jest o wiele ciekawszy i troszeczkę z innej beczki, ale dotyczy też tego człowieka. Otóż, moi drodzy, prorosyjski kandydat z Rumunii wspiera naszego wspaniałego dobroczyńcę Karola. Rzecz jasna, Rosja kibicuje im obojga. I tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że nie powinno być żadnego zaskoczenia, bo już za rządów PiS, Morawiecki, Kaczyński i ta cała wierchuszka kumplowali się z prorosyjskimi przywódcami Europy. A jeśli ktoś miałby jakiekolwiek wątpliwości, to tutaj można już śmiało powiedzieć, że maski opadły. Nawrocki na wiecu razem z Simionem, ruskim agentem z Rumunii. Moi drodzy, nie wiem jak wy to odbieracie, ale jak dla mnie w takich czasach, w jakich żyjemy, zbijać piątkę z proputinowcem, można powiedzieć ze sługusem Putina, to jest po prostu wstyd i niebezpieczeństwo przede wszystkim dla naszego kraju. Ale na szczęście mamy jeszcze wybór, którego powinniśmy dokonać 18 maja. Zresztą jak widzicie, oni się tak naprawdę
z tym nie kryją. No tutaj macie najlepszy dowód, taki serdeczny przytulasek z agentem Putina. No, Nawrocki jeszcze nie został prezydentem, a już pokazuje, jakim chciałby być prezydentem. Czyli jak ten szanowny pan Cygan z Rumunii, czyli sługusem Putina. A już sam udział tego rumuńskiego zwolennika Putina, nacjonalisty, wroga Unii, Ukrainy, Georgie Simiona, w wiecu Nawrockiego tylko potwierdza, że PiS jest sojusznikiem Putina i zagrożeniem dla wolnej, niepodległej Polski, czyli naszej ojczyzny. I tu chyba nie przesadzę, jak powiem, że hańba, że ktoś taki jest przez Kaczyńskiego zgłoszony na urząd prezydenta. Ale z drugiej strony, moi drodzy, tu nie powinno być też zaskoczenie, bo to jest powszechnie wiadomo, że ta zorganizowana grupa przestępcza, zwaną żartobliwie Prawem i Sprawiedliwością, żeby uratować swoje własne tyłki przed rozliczeniami, gotowi byliby zaprosić nawet samego Putina, żeby wspierał tego oszusta Nawrockiego. A tak zostali im tylko albo aż jego agenci. Czyli mówię tutaj o tym szanownym panie Cyganie, kandydacie na prezydenta Rumunii. I tutaj nie żadna Polska jest dla pisowców ważna. No, nie oszukujmy się. Nie wartości, nie suwerenność, ale po prostu koryto i bezkarność. I tak już nieraz mówiłem, są gotowi podpalić nasz kraj, zdeptać to, co pokolenia wywalczyły, to, co ludzie zdobyli, wyrwali ze szpon ruskich, kiedy byliśmy od czasów końca II wojny światowej pod butem Rosji. Oni to bez mrugnięcia oddaliby z powrotem Putinowi, byle tylko być przy korycie. Nie wiem, czy zwróciliście na taki drobny szczegół uwagę, a dokładnie. Im dalej Putin się posuwa, im bardziej zagraża Polsce, tym głośniej pisowcy krzyczą, żeby powstrzymać. Ale tutaj, co ciekawe, nie Putina, tylko Tuska, który jest bardziej prozachodni, proeuropejski. Powiem wam tak, pisowcy, bo mam tutaj mały dylemat, bo nie wiem, czy pisowcy są pierdolnięci, czy po prostu są ruskimi agentami. A dlaczego pokazuję wam tą mapkę? Spójrzcie na tą mapkę, proszę, i zwróćcie uwagę. Serbia, Rumunia, Węgry, Słowacja. To są kraje, gdzie rządzą proputinowcy. Za chwilę będą mieć prorosyjskiego prezydenta, rząd. No i teraz, jak wiecie, są wybory w niedzielę w Polsce. Nasz Karolek, jak się okazuje, jak widać, serdecznie wita się z proputinowskim agentem. Chciałby dołączyć, tak mi się wydaje, Polskę do tej koalicji proputinowców. A tutaj na czerwono zaznaczone macie, jak Putin stworzy ruską ścianę w Unii Europejskiej. No i chyba o tym też powinny być te wybory i do wszystkich rozsądnych, rozumiejących, no powinno chyba to dotrzeć, powinno dać do myślenia. Także nie chciałbym osobiście, żeby Polska uczestniczyła w tej koalicji proputinowskiej. Dlatego nie chcę w Polsce
Nawrockiego, nie chce PiS-u, nie chce tych wszystkich zdrajców. Szanowni Państwo, Unia Europejska, więcej najpierw powiem o Unii Europejskiej niż o Stanach Zjednoczonych, przez długi czas jest i w tożsamościowym, i w ekonomicznym kryzysie. Unia Europejska stawia się poza margines pewnego krajobrazu, panoramy geopolitycznej. Znam też strukturę Unii Europejskiej i te rozstrzygnięcia, jeśli zostaną wprowadzone cła odwetowe, nie będą dobre dla mojego kraju. No okej, ale wróćmy do naszej niezależnej, obywatelskiej decyzji prezesa, czyli Karolka. Pisowscy geniusze, no jak wiecie, zawsze jadą po bandzie. Tutaj teraz też pojechali po bandzie z odpiętymi wrotkami i można powiedzieć, że te wrotki właśnie im same odjechały. I zostało dzisiaj chyba i jutro jeszcze kampanii wyborczej, ale to powiem wam, powinny być ciekawe dni. No bo rzucili do walki wszystko, co mają i więcej. Jakieś tam teraz też SMS-y, ale mniejsza o to. Pisowcy łudzą się, że coś się po prostu przyklei, no ale tym razem przykleiła się, ale zdrada do pisowców i tego naszego Karolka. Putin ma swoich ludzi w Europie, też nie jest to żadną tajemnicą, ale co niektórzy siedzą po prostu cicho. George Simon nie kryje się z proputinowską sympatią. Mówi wprost językiem Moskwy. No i na wiecu Karolka klaskał Karolowi, zbijał piątki, robił przytulaski. Przypadek? Nie sądzę. To według mnie jest po prostu sojusz. No i niewątpliwie sama mateczka Rosja, sam Putin bardzo się z tego cieszą. Nawrocki i jego prorosyjski, rumuński odpowiednik na jednej scenie na kilka dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce i w Rumunii. No, czy ma tu ktoś jeszcze jakieś wątpliwości? Także tego nie ukryją, tego nie wymarzą, że proputinowiec razem z Nawrockim w Zabrzu na wiecu Nawrockiego na jednej scenie, czyli lider rumuńskiej prorosyjskiej partii razem z Nawrockim naganiają naiwnych, żeby głosowali na Nawrockiego. Także moi drodzy, to powinno wybrzmieć jak najgłośniej. George Simion, rumuński kandydat na prezydenta z promowskiewskiej, antyunijnej, antyukraińskiej, nacjonalistycznej partii, przyjechał do Polski namawiać do głosowania na naszego złotosercego Karola Nawrockiego. Ten pisowski kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej był po prostu zachwycony wizytą swojego kolegi, który jest miłośnikiem zbrodniczego reżimu putinowskiego. Simeon to taki rumuński odpowiednik, można powiedzieć, Brauna. No, Rosja się cieszy. Nawrocki i jego prorosyjski, rumuński odpowiednik na jednej scenie, tak powiedziałem, na kilka dni przed wyborami prezydenckimi i w Polsce, i w Rumunii. Także Putin naprawdę bije im gromkie brawa. Panie Karolu, nie zapomniał pan czegoś? Zawsze z tą piękną
polską biało-czerwoną flagą, zawsze z tą piękną biało-czerwoną flagą, zawsze. Także tak, ten rumuński przydupa z Kremla z naszym Alfonsem ramię w ramię. I teraz tutaj nasuwa się pytanie, to już nie będzie w Polsce, nie wiem, Budapesztu, teraz będzie bukaresztański burdel? Nie wiem, tak się zastanawiam. No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. W całym wtorkowym, bo to odbyło się we wtorek, w tym wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami Zabrza, tak jak mówiłem, Nawrockiemu towarzyszył ten lider rumuńskiej nacjonalistycznej partii AUR, gdzie Nawrocki i zresztą nie tylko Nawrocki, ale i cała wierchuszka pisowska była po prostu w niebo wzięta. Także to, że pisowcy nie mają kompletnie żadnego wstydu, zresztą oni by się z samym diabłem fotografowali, byleby im tylko pozwolił dojść do władzy i utrzymać się przy tej władzy, bo już jak wam wspominałem, że nawet komuniści mieli więcej godności, więcej honoru i z większym honorem oddali władzę niż pisowcy. No ale to już jest inna bajka. Jeszcze taką ciekawostkę wam powiem, bo nie wiem, czy wiecie, pod koniec stycznia 24 roku rumuński premier Marcel Ciolascu zwrócił się do premierów Republiki Mołdawii i Ukrainy, by dowiedzieć się, dlaczego rumuńskiemu putiniście Georgie Simionowi, szefowi nacjonalistycznej partii ARU, zakazano wjazdu do ich krajów. I nie zgadniecie, jaka przyszła odpowiedź. A odpowiedź przyszła bardzo konkretna, krótka, treściwa. A konkretnie kontakty z agentami rosyjskiej FSB. A ten cały Georgie Simeon, lider skrajnie prawicowej partii, wspiera Nawrockiego. Swój ciągnie do swojego, prawda? Jest za wyjściem z Unii Europejskiej, wspiera Putina i tą jego Rosję. Dlatego ma 5-letni zakaz wjazdu właśnie między innymi do Mołdawii i 3-letni zakaz wjazdu na Ukrainę. No i tak wspomniałem, kontakty z FSB. Simeon był oskarżany o spotykanie z rosyjskimi agentami wywiadu, w tym z przedstawicielami właśnie FSB i GRU. Musicie przyznać, że PiS, Nawrocki, zresztą to jest jedno i to samo, idealnie sobie dobierają partnerów politycznych. Ale jakby tego było mało, bo tego w tych tak zwanych prawicowych mediach też nie powiedzą, że w czerwcu 2024 roku prokuratura rumuńska wszczęła śledztwo przeciwko Simionowi w sprawie nakłaniania współpracowników do fałszowania podpisów. Musicie, moi drodzy, przyznać, że fajnych ma kumpli Nawrocki, i ta cała wierchuszka pisowska. Już nie tylko gangusów, ale też Rosję i Putina. Tutaj by można było rzucić hasło: chcesz Rosję w Polsce, głosuj na Nawrockiego. Jak wiecie, Bąkiewicz też czynnie wspiera PiS, jest takim bojownikiem pisowskim. I przed oddaniem głosu, moi drodzy, naprawdę odpowiedzcie sami przed sobą, czy naprawdę chcecie takiej Polski? Młodzi, aktywni, radykali!
Moi drodzy, po tej całej wizycie Simeona w Zabrzu u boku tej decyzji Kaczyńskiego-Nawrockiego, jestem całkowicie przekonany, że PiS chce poddać Polskę na tacy Putinowi. Rozwalić Unię Europejską, po prostu, tak jak powiedziałem, za wszelką cenę, nawet oddanie Polski pod władanie Putina, chcą wrócić do koryta. I tak się zastanawiam, co się stało z tą Polską, która kiedyś miała tak silny antyrosyjski instynkt. Gdzie on się podział? Moi drodzy, gdzie podział się ten opór, ten sprzeciw wobec wpływów Kremla? I tutaj też jestem pewien, że nie możemy być po prostu obojętni. Na to po prostu nie możemy być, bo zaprzepaścimy dorobek tych ludzi, którzy walczyli, żeby spod jarzma Rosji się wydostać. I tutaj może się część ze mną nie zgodzi i część zgodzi, ale według mnie osobiście nikt, kto naprawdę jest patriotą, nikt, kto czuje się naprawdę Polakiem, nikt, kto jest po prostu przyzwoity, nie może i nie będzie wspierać zła, jakim jest PiS. I wielu mówi, że mój głos się nie liczy, każdy głos się liczy. I trzeba iść na wybory. Nasze głosy, tak uważam, że nasze głosy to nasza najskuteczniejsza broń. W tym przypadku jedyna chyba broń. I tak już na koniec, informacyjnie, moi drodzy, jest szansa, jest nadzieja, że Polska wróci do normalności. I tutaj chcę bić brawo Polonii, bo jak się dowiedziałem, jak wiecie, teraz w niedzielę wybory, a finalnie jest już ponad 509 000 zarejestrowanych na wybory. Mówię tu o Polakach za granicą. I tutaj czołówka w tysiącach, tak w zaokrągleniu, to Wielka Brytania 135 000, Niemcy 85 000, Stany Zjednoczone 43 000, Holandia 30 000, Norwegia 23 000, Irlandia 20 000, Francja 18 000, Belgia 18 000, Hiszpania 17 000, Szwajcaria 13 000, Włochy 13,5 tysiąca, Szwecja 12 000, Kanada 12 000, Austria 10 000, Dania 10 000. Także, moi drodzy, pogońmy pisowców, pokażmy, że Polacy potrafią przeciwstawić się złu i temu zamordyzmowi, jakim jest PiS, czyli powiem to tak w przenośni, odrąbmy łeb hydrze i pogońmy pisowców z fotela prezydenckiego, niech oni po prostu przestaną istnieć i szkodzić naszemu krajowi. No i tym apelem, tą odezwą na dzisiaj Wam podziękuję. Nie wiem, czy jeszcze jutro, chyba jeszcze jutro mogę, nie jestem pewien, ale być może zrobię jakiś kościółkowy materiał, bo dawno nie robiłem, tak, bo jak wiecie, zbliża się nieuchronnie cisza wyborcza, także też tutaj nie będę mógł zbytnio się popisać. No, ale zawsze jakiś temat się znajdzie. Ja Wam już dziękuję jeszcze raz. Zachęcam do pójścia na wybory. Oczywiście w niedzielę widzimy się o 18:00 na live'ie. Także na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia albo przy następnym materiale, albo już na live'ie. Trzymajcie się, cześć.
jestem Karol Nowogrodzki. Ja jestem Karol Nowogrodzki. Mam kilka mieszkań, w nich spędzam nocki. Byłem cwany, tak mi się zdawało, a teraz kurwa to się wydało. Już mi znaleźli mieszkania 2 i apartament do bunga bunga. Nie wiedzą nic, chuja się znają, z kim ja tam bywam, z panem czy z panią. Dzisiaj decyzją jestem prezesa i mam do tego szarego dresa. Dzisiaj decyzją jestem prezesa i mam do tego szarego dresa. Bielan i reszta mi pomagają, chociaż za młotka mnie uważają. Kupili mi wyjazd.